No, dzień dobry, witam wszystkich. Przez chwilę mnie nie było, bo mnie przykuło do łóżka. Grypa mnie złapała. Jeszcze tam trochę trzyma, ale już jest trochę lepiej. W międzyczasie przyszedł ostatni element. Tutaj ten wąski element od packoutu i tutaj taki wieszak do papieru. Przydaje się, że tak powiem. Także no, ogólnie zrobimy zaraz sobie test młotka, bo dużo ludzi mówiło, że ten klucz tutaj może wypaść, ale on się tu na tych trzech magnesach dosyć dobrze trzyma. Jedyne co mi się na magnesach nie trzyma, to tutaj te obcążki do drutu, tutaj ten klucz i te dwa młotki. Ten jest 10-kilowy, ten nie wiem, ten jest chyba 5-6 kg, nie wiem ile on ma. No i wiadomo, aluminiowa poziomica, ale to tam to nie jest problem. Tutaj znalazły swoje miejsca. I co? Zaraz wsadzę imadło. Także imadło mamy zainstalowane. Weźmiemy, wykręcimy najpierw, coś sprawdzimy. No, jest na maksa wykręcony. Teraz wezmę te rękawice sobie, zimno jest. Ja ważę tam około 80 kg, no nie całe, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy widzieliście w sumie. Chyba widzieliście. Wydaje mi się, że jest ok. Teraz co? Weźmiemy młotek. Chyba nawet nic się nie ruszyło. Dobra, skręcę, bo nie wiem, czy chcę walić na maksa odkręconym imadle. I zaraz coś sprawdzimy. No, ogólnie od razu mówię, że młotem nie będę walić w imadło na co dzień. To jest tylko teraz, żeby po prostu sprawdzić, jak mocno trzymają się te klucze i te młotki, bo chcę zrobić po prostu tutaj chcę trochę rozkuć ten beton, zrobić dziurę, taki sam profil jak dwutałownik jak tu jest, wbetonować, wstawić taką rurę od przekaźnika właśnie, tak na takiej samej zasadzie, że będę mógł tutaj imadło wsadzić i tu będzie naprawdę imadło do mocnych uderzeń, że tak powiem, że jak jakiś na przykład będziemy zmieniać główkę od wałka, żeby wybić czy coś, złapać w imadle, to tutaj będzie miejsce do uderzania. Ale teraz zrobimy ostateczny test, tak mi się wydaje przynajmniej. Także czekajcie. Aha. No i mamy słabe ogniwo. Spadło tutaj to. No ale to wiadomo. Trzyma się od dołu. Nie na płaskiej płaszczyźnie.
Także to może być jedyne słabe ogniwo tutaj na tym stole. Ale no naprawdę uderzałem, no może nie z całej siły, ale dosyć mocno uderzałem. I magnesy trzymają, także myślę, że jest ok. Tu położymy. Młotek fajne miejsce znalazł. No ten już tak nie wejdzie. No ale tak. Nie powiem, że nad tym stołem zastanawiałem się, jak on będzie wyglądał prawie rok. Bo miałem różne te pomysły. Pierwszy pomysł był, żeby wszystko walnąć w taką tablicę, gdzie można sobie haczyki montować. Ale poszłem no, zobaczyć, jak to u innych funkcjonuje. Trochę w internecie popatrzałem, trochę poglądałem po sklepach i no największy, no te tablice mają kilka minusów. Główny minus chyba jest taki, że to jest bardzo drogi system. Te haczyki, no tablice może nie są najdroższe. Te poszczególne haczyki do wszystkich tych uchwytów, no czasami bywają drogie. Potem był pomysł, żeby walnąć cały stół właśnie w te tablice Milwaukee Packout. Co też po części zrobiłem, ale nie całą ścianę, ze względu na to, że tutaj mamy teraz fajny dostęp do naszych narzędzi. No tutaj jeszcze też mamy dostęp do bitów. Uchwyt na baterię, na co mi bardzo zależało, żeby po prostu było można zabrać do domu. Tutaj jeszcze mamy też jeden uchwyt, co jest akurat w domu na te większe baterie. Także tu dodatkowo wziąłem jeszcze taki koszyk na wszystkie te rzeczy mierzące, sufniarka, kątownik. Tu mamy jeszcze jeden kątowniczek mniejszy, tu mamy kątownik większy, co na magnesie jest. Tutaj mam niezabezpieczone ten pojemnik, wziąłem ten pojemnik tylko po to, że na przykład jak skręcamy coś, łatwy pojemnik do wzięcia, jest dosyć duży. Na śrubki takie rzeczy, żeby było można na przykład no żeby było można to w jedno miejsce zebrać. Tutaj to zmieniłem, ten pojemnik na te środki. I tutaj jest mały pojemniczek na pisaki. No a tak magnesy są tanie. I dlaczego też nie zdecydowałem się na całą ściankę w tych. Ogólnie jest tak zrobione, że tutaj jeszcze na dole wejdzie druga tablica i trzecia tablica na górze. Może przyszłościowo będę coś tym zdziałał. Na razie ograniczyłem się do takiej powierzchni. Cena dużo robi i mało rozbudowany system jak na razie. Tych haków nie jest, nie wiem jak dużo. Druga myśl była taka, żeby w ogóle bez magnesów działać i po prostu niektórzy tak robią wkrętami, po prostu dwa wkręciki wkręcamy. No coś na podobie jak tutaj zrobiłem z tym kątownikiem, że śrubka i po prostu wieszamy na śrubce. Tak samo klucze by wisiały, ale to mi się nie podobało z jednej strony, jak no powiedzmy wszystko by miało swoje miejsce, ale jakbyśmy chcieli coś odkładać, na przykład młotek
no to jeden młotek by miał swoje miejsce i po prostu by trzeba było odkładać go za każdym razem na to samo miejsce, albo byśmy musieli po prostu wkręty wykręcać i wkręcać w inne miejsce. Tutaj na przykład jak teraz, no tu nie podoba mi się na przykład to, no to mogę sobie zmienić, że będzie tu. To jest powiedzmy mobilne, mogę po prostu zmieniać sobie za każdym razem miejsce, gdzie układam tutaj różne rzeczy. Na przykład jak w jednym, teraz mi się wydaje, że jest to tu dobrze umiejscowione, a na przykład za miesiąc stwierdzę, że po prostu to tutaj nie pasuje i gdzie indziej chcę to przenieść, to nie mam problemu, żeby to przenieść. No i ogólnie do magnesów przekonałem się, jak serwis Euromilka przyjechał i oni w busie mieli wszystkie klucze, młotki na magnesach. I jak to u nich w busie działało, no to dlaczego u nas w warsztacie by nie miało działać? Mówili, że no żadne klucze im nie spadają, a wiadomo, po drodze jak się jedzie, to jednak trzęsie często. No także nie mówię, że to już jest wersja ostateczna, że nie będę tutaj niczego zmieniał, ale na razie jestem z tego zadowolony tak jak to jest. Może z czasem jak ten system Packout się rozwinie trochę bardziej, to może trochę rozbuduję tutaj. Zobaczymy. Na razie jest tak jak jest. Tu wiadomo w sezonie trochę kluczy zestawów podokupuję. Tutaj wybijaki też nowe by się przydały, bo nie jest pełny zestaw. Także tutaj będzie się trochę pozmieniać. No i też o to chodziło, że jak na przykład kupię nowy zestaw czegoś, to po prostu będę mógł od razu tutaj przymocować. Nie będę nic musiał kombinować. No i wydaje mi się, że na razie jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. No i też jak mówię, ten test młotka zrobiony. Wydaje mi się, że nie ma co do zarzucenia. Wie tutaj jeszcze trochę roboty mnie czeka, żeby ten uchwyt tam do imadła zrobić, ale z tym mi się aż tak nie śpieszy teraz, także no. Mówię tutaj ten stół, tak jak on teraz wygląda, to nie jest ostateczny wygląd. Prawdopodobnie tu się jeszcze parę rzeczy będzie zmieniać. Na pewno lokalizacja niektórych rzeczy się pozmienia w trakcie sezonu, bo wiadomo, coś będzie bardziej potrzebne, coś będzie mniej potrzebne. Także co, na dzisiaj to by było wszystko. Następnym razem zajmiemy się trochę, powiedzmy, tematem sprężarki. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć.